W ostatnim odcinku pokazywaliśmy Wam, jak stawialiśmy płot i obiecaliśmy, że ale wieje. Obiecaliśmy, że podamy Wam wszystkie koszty, no i pokażemy, jak to wygląda skończone, łącznie z parcelami w środku. Także szybciutko, tak żeby wiatr mnie nie porwał, ani Klaudii, i żebyście cokolwiek słyszeli, opowiemy o tym, co tu się działo. Witamy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ja schowany w obórce, bo tak potwornie wieje, że pewnie nic byście nie słyszeli z tego, co mam do powiedzenia. Koza próbuje zeżreć ci kabel w kamerze. Słuchajcie, ostatnim razem pokazywaliśmy Wam, jak robiliśmy płot, jak go stawialiśmy, ten drewniany. W tym odcinku chcielibyśmy dokończyć sprawę, czyli skończymy pokazywanie Wam płotu. Pokażemy Wam, jak zrobiliśmy parcelę. Jest to pierwsze 9 pastwisk, łącznie w sadzie, no, o których już wiecie. Tutaj doszło następnych 6. Mniej więcej chcemy Wam przybliżyć koszt urządzenia takiego pastwiska. Ono ma mniej więcej prawie nie ma hektara wielkości. Natomiast, żeby Wam zobrazować, jak dużo jest pracy przy zrobieniu takich pastwisk rotacyjnych, czyli 6 pastwisk, podam Wam kilka takich liczb. Na przykład zużyliśmy 60 słupków drewnianych, które są na tym głównym płocie, który widzieliście i budowaliśmy w zeszłym odcinku, ale także służą jako narożniki albo bramki wewnątrz już pastwisk. Każdy z takich słupków ma 4 izolatory. Zużyliśmy 2 km drutu. Przepraszam, kilometr drutu, bo drut idzie tylko po zewnętrznej ramce, i 3 km linek do pastuchów elektrycznych. To wszystko musiało być najpierw ściągnięte z zewnątrz i przestawione i zrobione od nowa. Bo to Klaudia, bo to wiesz, tak, to by trzeba było, ja się kręcę. No więc tu trzeba to złapać i lecimy tu już po całości. Znaczy cały ten obwód oczywiście, tutaj zamykamy? Cały obwód. I później robimy tamtą stronę. A my jedziemy na niebieskiej linii, tak, niebieska linka. Tak. Dobra. I tutaj na kopytku zamykasz, czy wiążesz tylko, wiążesz? Może związać tu. Ja chyba wiążę tu. Tam nie będzie potrzebne, bo zawracamy tam. Tu na tym Tu trzecim. Trochę to... No dobra, może być. No wiesz, tam to musisz. Powolutku widzicie, co tu powstaje. Po lewej stronie mamy takie pole, które będzie bardzo blisko parku. Ono jest dłuższe i węższe, po to, że jak tam będziemy mieli gości albo sami będziemy chcieli nie mieć interakcji z owcami typu bliskiego, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy w jakichś tam ciuchach ubrani wyjściowych, ale chcemy sobie posiedzieć i na nie popatrzeć, to ławeczki będą nastawione na tą stronę. No i właśnie one będą stosunkowo blisko ściśnięte, będzie można zobaczyć, jak się całe stado fajnie pasie. No i oczywiście te pole ma standardowy wymiar jak każde inne, także ono jakby, tak mówimy, no, że jest innym polem, no bo służy dwóm celom. Można się i przypatrzeć owcom z bliska, ale też można po prostu je zwyczajnie wypasać. Po tej stronie jeszcze nie wszystkie słupki są poustawiane, jeszcze 3 nam brakuje. Powstaną 4 pola. Uważamy również za pole ten cały pas transportowy, bo on jest bardzo długi i jest komunikacyjny, tak, transportowy, komunikacyjny pewnie, ale no,
z tym mamy pewien problem, ponieważ zawsze owieczki, jak będziemy przepędzać na dane pastwiska, boimy się, że no nie boimy. My wiemy, że one będą tutaj kupkać i nie wiemy, czy go wykorzystywać jako właśnie takie zwyczajne pastwisko, czy nie, bo chodzi o te pasożyty. Bo to będzie jedyne miejsce, w którym pasożyty będą mogły być, nie będą miały tego dwumiesięcznego okresu karencji. No i tutaj tu trzeba będzie to wszystko przemyśleć. Za moją kochaną żoną i kochanką jest obora, jakbyście nie wiedzieli. Żona zawsze ustawia się kochanka do obory plecami. Chyba mi się oberwało. Ojeju, teraz będzie coś ostrzejszego. Zaczyna dochodzić do rękoczynów. Dobra, czyli mamy z tyłu obor aucik. Z tyłu mamy oborę, to jest główne wyjście z tego miejsca, z brudnego tak zwanego pastwiska, czyli to będzie te zimowe pastwisko. Te pastwisko będzie najbardziej dostawać w tyłek, Ja bo jak będzie będę pokazywać tyłu, tak, ja tak, i w tym momencie, jak będziemy przepędzać te nasze owieczki i kozy na tą stronę, to albo przejdą, widzicie, na wprost, albo na lewo, albo na całkiem lewo, czyli pójdą na pastwiska, które dopiero musimy zrobić, tak jest, tam gdzie Klaudia próbuje sięgnąć, lub pójdą w prawo, czyli pójdą do sadu na 2 pastwiska i jeszcze 2 pastwiska będą troszeczkę na tak po lewej stronie, po prawej, ale po lewej. Dokładnie. Tutaj widzicie, jest przejście nasze komunikacyjne, ale również jest wejście właśnie na te pole takie reprezentacyjno zwyczajne do wypasu. I tam jest następne wejście takie główne i my będziemy sobie tędy przechodzić prosto do obory, czyli nie będziemy nadrabiać metrów. Mamy nadzieję przynajmniej. Oczywiście ta górka zniknie, to wtedy będziemy mogli tutaj wjechać traktorem. No i to samo oczywiście ta dziura, co tutaj widzicie, cała, który miał być fundament, tu nie będzie fundamentu. No po prostu jest ta sama ziemia, wróci na swoje miejsce i wszystko to będzie ładnie wyrównane. Słupków, samych słupków białych, podtrzymujących te linki po zewnętrznych stronach jest około 80 sztuk. Taki słupek jeden kosztuje 9 zł, właśnie plastikowy. No to popatrzcie, jakie to są ogromne koszty. Słupek drewniany, włącznie z kotwą, to jest koszt około 40-50 zł. Jeden. Każdy z nich, wszystko co jest drewniane, pomalowaliśmy gruntem i farbą, tak aby one jakby najdłużej stały. Słupy drewniane są świerkowe, więc będą pewnie dużo dłużej stały i jeszcze były impregnowane ciśnieniowo, także powinny długo stać, mamy taką nadzieję. Natomiast deseczki, które dostaliśmy od jednego z Was, z naszych widzów, dziękujemy Ci, Adam, bardzo serdecznie, są sosnowe, więc właśnie no, musieliśmy je zaimpregnować i pomalować, aby to wszystko kupy się trzymało. Ja tutaj się przekrzyczę, Marcin Wam powtórzy, było pytanie w zeszłym odcinku, dlaczego nie opaliliśmy tych desek. Za dużo roboty. Wiecie, opalanie jest bardzo czasochłonne, zmieniłoby to kolor na taki czarny, ciemny. Nie byliśmy pewni, czy chcemy tak to widzieć. Przede wszystkim chodzi o ilość pracy, że stwierdziliśmy, że tym razem pomalujemy, zobaczymy, czy nam się podoba ten szary kolor. Może później będziemy zmieniać, jest to łatwiejsze. Nie czuliśmy takiej potrzeby, kołki też nie są w ziemi tak naprawdę, są nad ziemią ileś tam centymetrów. No zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi, ile lat postoi. Znajomy, który polecał te słupki, mówił, że u niego kilkanaście lat stoją właśnie zrobione dokładnie w ten sam sposób, co i u nas. Także trzymamy kciuki, że to wszystko... A ile gazu by poszło, jakbyśmy chcieli A to opalać? ciężko mi powiedzieć, A ale... finansowo byłoby taniej? Nie. Myślę, że niekoniecznie. Pomalowanie tego wszystkiego kosztowało nas 600 zł. Wprawdzie jeszcze zostało nam połowa gruntu i połowa farby na tam następne deski, które chcemy malować, ale też używaliśmy dosyć drogich farb, no takich, co słyszeliśmy, że wytrwają. Także sam gaz ja teraz nie wiem, ile kosztuje, ale myślę, że opalenie tego wszystkiego prawdopodobnie z koło butli 2 by poszło. Czyli pewnie byłoby taniej. Ale czas w tym wszystkim grał największą rolę, prawda, piłeczko?
Także czeka nas ta sama robota jeszcze z tym dużym polem, natomiast tam nie ruszamy, no bo trzeba uwolnić te słupki plastikowe, które są jakby zewnętrznym teraz płotem, włożyć tam betonowe, zasiatkować i dopiero ten sam temat. Dla nas była to taka próba zobaczenia, czy to wszystko będzie zdawało egzamin. No na razie świetna sprawa. Jak tu widzicie, Klaudia, może pokażesz, wewnętrzne bramki mamy zrobione z 3 takich sprężynek. Taka sprężynka to jest koszt około 25 zł. I nie mamy wszystkich bramek w ten sposób zrobionych wewnętrznych. Mamy 3 wewnętrzne bramki tak zrobione i 4 zewnętrzne, ale zewnętrzne bramki daliśmy 4 linki, 4 sprężyny, żeby było wyżej, co by koza na pewno nie wpadła na pomysł, żeby się wydostać. No jest to znacznie bardziej niebezpieczne, jak koza wyjdzie na zewnątrz, bo przyniesie dużych strat. A wewnątrz, no wiecie, jak tam zmieni pastwisko. Takie pastwiska to generalnie jest super sprawa. My już tam pisaliśmy, czy mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Przede wszystkim zrobi to, że nie będziemy musieli odrobaczać po pewnym czasie naszych kóz. Pastwiska będą tak długo bez nich jakby odpoczywały, że jajeczka, które potrzebują mniej więcej od czasu złożenia przez pasożyta do ziemi, potrzebują około miesiąca czasu, żeby znaleźć nowego żywiciela. A kozy będą tutaj raz i owce raz na miesiąc. Także no powinno to przede wszystkim zrobić to, że nasze stado będzie zdrowsze. Dodatkowo pastwiska będą miały 2 miesiące, każde jedno pole na pastwisku, czyli ta kwatera będzie miała aż 2 miesiące czasu na regenerację. Czyli wiecie, ta trawa urośnie w teorii bardzo taka żyzna. Kozy tam wejdą na 4 dni. One nie zdążą prawdopodobnie tego wszystkiego zjeść, no taką mamy nadzieję, czyli nie będzie zrobione pole golfowe, które bardzo długo odrasta. One się najedzą i idą na następną kwaterę. I ponieważ wszystko jest, jak widzicie, zrobione w formie stałej, czyli nie musimy latać, zwijać linek, przestawiać słupków, no mamy nadzieję, że jakby to się sprawdzi. Like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. Don't let me darken your front door. That is not what I came here for. Do you still carry all that weight? Don't need an answer, just need a debate. Don't stop before it's over. The weight is off your shoulder. Everything we fear will go away. You said it's a promise. I said that I doubt that. I'm your only reason to stay. Darkness has robbed me of my sight. Hold on to what I believe in the light. Are you doing well? Do you feel fine? Don't need an answer, just need a sign. To wszystko jest jakby poparte naszymi obserwacjami. No mamy już te kózki i owieczki 2 lata. Wiecie, ponieważ wszystkiego się uczymy, staramy się obserwować bardzo, bo wiemy, że najlepiej jest obserwować przyrodę. O, tam jastrząb lata, sprawdzam, czy do kur nie leci. Przepraszam, że się nie skupiam. Nie, poleciał do kur sąsiada, więc wszystko w porządku. Nie, śmieję się, akurat poleciał na pszczoły.
Także wydaje nam się, że jak patrzyliśmy, jak chodzimy, jak ta cały transport, to wszystko przebiega, że całkiem sensownie jest to ułożone. Powinno się sprawdzić. Tutaj też Klaudia za nami pokaże te pole, już o nim kilka razy mówiliśmy. Jest to nasz taki rodzynek, bo no właśnie to będzie pole takie pokazowe, że kuski będą stosunkowo blisko tego parku, w którym będą ławeczki i będzie wszystko ładnie i świetnie. Będzie można usiąść i sobie na nie popatrzeć. Wymyśliła też wspaniałą rzecz dla nich, którą zrobię im na tym pastwisku, ale tego Wam nie powiem, tylko pokażemy, jak zrobimy. Także będzie ono znacznie ciekawsze. No i jak wszystkie będzie pastwiskiem. Także tu mamy 6, raz, 2 i tam 4, to jest 6 pastwisk plus te transportowe. Także tutaj mamy 6 transport plus transportowe, taką drogę życia, co musi być komunikacyjne. Z tamtej strony w sadzie mamy 2 takie pastwiska, czyli już jest 8. To oczywiście będzie brudnym pastwiskiem, także no, ciężko tak do końca je liczyć właściwie, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co to jest brudne? No brudne to jest takie, że jak nie chcemy kóz wypuszczać na pozostałe, bo muszą odrosnąć, lub właściwie po zimie, czyli tu będą siedzieć cały czas, żeby nam nie niszczyć innych pastwisk, to ono będzie najbardziej jakby zdegradowane. Tu będzie też gdzieś z tyłu będzie miejsce na obornik, będzie dodatkowa mała zagroda dla jak już zdecydujemy się na barana, kiedy go trzeba będzie oddzielić. Także no brudne. Czyli 6 pastwisk, 2 pastwiska 8. No i tam liczymy, że około 6-7 pastwisk tej samej wielkości jeszcze powstanie. Powiem szczerze, że bardzo mocno nam ich brakuje właśnie skończenia tamtego miejsca. No bo tu jest troszeczkę, tu mamy na miesiąc czasu przekładania owiec, a powinno być 2 miesiące. No brakuje tam tych pastwisk. Pastwiska specjalnie są, dla niektórych mogą, te kwatery mogą wydawać się małe. Jest to specjalnie zrobione tak, aby owce i kozy, które tam wejdą, przez te 4 dni intensywnie zjadły to, co zjadły, nawiozły w miarę równomiernie przez to swoimi odchodami te pole, i poszły na następne miejsce. Generalnie uważa się, że im więcej tego typu pastwisk, mniejszych, tym lepiej. Tylko wiadomo, to podraża jakby koszty, no bo wiecie, każde pastwisko musi być ogrodzone i przygotowane. Czyli im mniej czasu taka koza i owca będzie na takim pastwisku, tym i oczywiście ono będzie mniejsze, żeby było do odpowiedniego czasu miejsca zjedzone, tym lepiej. Czyszczę im usy, bo widzę, że ma brudne ucho. Także tym brudnym uchem żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku z budowy tej naszej ekologicznej obórki, bo właściwie już powstała. O, jakie Ty masz brudne te uszy. Nikt Ci chyba nie myje, co? Jeśli macie jakieś pytania odnośnie do pastwisk, jeśli byśmy mogli w czymś pomóc, czym wiemy, dawajcie znać w komentarzach. Tak, jeszcze jako ciekawostka powiem, że, bo tu już jedna osoba nam zwróciła uwagę, czy będą sadzone drzewka. Tak, już są sadzone jarzębiny, mamy lipę, mamy orzecha. Będzie tych drzewek znacznie więcej. Oczywiście, że muszą być, żeby zapewnić im jakiś cień, miejsce spoczynku. Poza tym nawet dla pastwisk dobry jest, jeżeli od czasu do czasu, w czasie, wiecie, tej największej patelni letniej, trawa dostaje troszeczkę cienia, żeby mogła chwilę odetchnąć. Naprawdę widzimy, że przy drzewach trawy wspaniale rosną, takie są gęste i nieprzepalone przede wszystkim. Także tak będą również drzewa. Natomiast efekt drzew to zobaczycie z nami za wiele lat, jak one urosną. Ale ty masz brudne te uszy, moja kochana. Tato wycyści. Dobrze, wiem, że nie lubisz. Lecimy. Oj, ty moja piąteczko, kochana, moja piękna piąteczko.
Patrz, one ładnie pachną. Ale wy ładnie pachniecie. Która z nas jest ładniejsza? Nasze kochane mamuśki. No, żebyście tylko zdrowo urodziły. Moje ciapuchy fajne. Oj, oj, oj. Piąteczka tak do końca jeszcze nie dała się przekonać. Już jest coraz lepiej, ale no to jeszcze nie jest tak jak ta oswojona. Tato ostatnio pokazał im, jak się tu czochrać, już się czochrają. Tak się robiło. Widzicie, jak mnie swędzi? Widzicie, jak mnie swędzi? Tato, ale to się nie drapie, tylko się myje. A skąd ty to możesz wiedzieć? Skąd ty to możesz wiedzieć, że ty się tylko drapiesz? This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. You helped me out of the dark. I always wonder if you were left without a mark. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. From now on. From now on. Lying on a distant star. In these violent days I wanna be where you are. Stay with me, it's getting late. Fill me with a desire that I cannot break. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. From now on. From now on. From now on. From now on. Distant fire burning low. You were telling me everything I didn't know. Outside there's a midnight rain. With the hardest of heart, I still feel full of pain. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. From now on. From now on. Misiu, chodź, Danosek. Chodź, Misiu. Guzik. Nie.
Idzie Azjulka. Azjulka, ty nie ganiaj tak, wariatko. Nie ganiaj tak, misiu. Oj. O, czekaj, bo to coś krzywo jest. No jest, nie mogę się ustawić. No ty co bamboryło? A idzie gruby. Morda.